Już to nagrywa? Mhm. Oj, gdzie mam siedzieć? Czekaj, ja nie mogę. No weź jakoś. Dobrze? Kleszcze będą nam do Nie. tyłka. Do tyłka wchodzić? O. Okej. Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku Ja. i Nuri. Zawsze tak samo mówisz. Ja. I Nuri. No i co? Dzisiaj kolejny filmik z Polski. Właściwie drugi. Jak jeszcze nie widzieliście poprzedniego, to gdzieś tutaj będzie link. Sobie zobaczcie. Moment. I co, mam dalej gadać czy od nowa? Gadaj. Od nowa czy dalej? Dalej. Dalej. Okej. Jak już ostatnio mówiliśmy, jesteśmy w Polsce na wakacjach. No to W ogrodzie u stwierdziliśmy- babci. W ogrodzie u babci w Białośliwiu. Pozdrawiamy Białośliwie. Słuchajcie, no skoro jesteśmy w Polsce, no to chcieliśmy trochę też poruszyć takich tematów związanych z Polską. I też Wy się o to pytaliście Nuriego, więc o tym dzisiaj porozmawiamy. Co Nuri jako Turek myśli na temat Polski i Polaków, jakie były jego doświadczenia związane z Polską i tak dalej. Także zapraszamy. No dobrze, no to musimy zacząć od tego, kiedy przyjechałeś do Polski pierwszy raz. Pierwszy raz chyba to było 6 lat temu, Mhm. w 2013. Wtedy pierwszy raz przyjechałem i mam opowiadać dalej? No opowiadaj, po co przyjechałeś, jak to było, ile czasu byłeś? No, przyjechaliśmy na program Erasmus właśnie. Mhm. Byliśmy tu pół roku, Mhm. do końca lipca nawet. Od lutego Mhm. do końca lipca. No i jak wtedy było? Przyjechaliście pierwszy raz do Polski. Czy coś Was zszokowało? Czy wyobrażaliście sobie Polskę inaczej niż ją zastaliście? Jakie wtedy były Wasze doświadczenia? Co pamiętasz? No wiadomo, nigdy prędzej za granicę nie jechałem. To było pierwszy raz mój. I sobie wyobraziłem inaczej to wszystko, że to jest Europa i Przyjechaliśmy. W Niemczech lądowaliśmy najpierw. Wszystko ok. Potem do Polski. Niemiecki pociąg wtedy jechał. Mhm. Wszystko gra. No. I w Polsce, Poznaniu siadaliśmy właśnie do Regio. Mhm. Czyli takiego pociągu niepospiesznego, normalnego, Tak, osobowego. tak. I Jechaliście z Poznania do Piły. Piły. Mhm. Wtedy trochę się zaczęło już Mhm. wrażenie. I jak jechał pociąg na przykład, czasem zatrzymał się w lesie, czy na Mhm. wsi, czy coś, ale koło nic nie ma. Mhm. I byliśmy w szoku, że o co chodzi teraz, gdzie my jedziemy? Że to miało być Europa, a nie tak, Las. nie wiem. No jeszcze jechaliście wieczorem, to już w ogóle takie widoki, nie? Tak. I w Poznaniu jeszcze było ten stary dworzec, Mhm. nie budowali ten nowy. Mhm. I wtedy trochę było tak szokowane. Mhm. Dotarliśmy do Piły i to było koło 10 czy 11 wieczorem. Tak. Mhm. I najpierw do akademika, zostawić walizki i I potem wróciliśmy do miasta, żeby coś jeść, ale wszystko było zamknięte. Markety, knajpy, wszystko. Mhm. To też było szok, bo w Turcji, znaczy u nas bardzo późno nawet są otwarte tak sklepy, knajpy, Mhm. tam bary, nie bary, wszystko. Mhm. I tu było wszystko zamknięte i ludzi nie było na ulicach. Też to trochę nam zdziwiło właśnie. A akademik jak? Akademik, no jak nam pokazywał kolega, że tu będziemy mieszkać i spać, 4-osobowy pokój. Tak mówiliśmy, dobra, no. Warunki są tak starczające, no. Dobre, normalne. I większy szok, że akademik był tak pomieszany Z dziewczynami? z dziewczynami. W Turcji nie ma tak, wszystko jest osobno. Mhm. To też było szok dla nas. Więc tak minęło kilka dni i potem do marketu, zakupy, tam inne rzeczy wiadomo. I ceny alkoholu. Było to hit naprawdę. Jak zobaczyliśmy, że tak bardzo tanio, od razu na zapas kupiliśmy.
Tak, tak. Bo myśleliśmy, że bo może jest promocja i się kończy to niedługo czy coś, bo nie rozumieliśmy nic po polsku. To kupiliśmy dużo bardzo. Nie mogliście uwierzyć, że to na stałe takie ceny? Tak, nie mogliśmy uwierzyć. No. W Turcji dla porównania ceny alkoholu są bardzo wysokie, bo jest narzucony bardzo duży podatek na alkohol po prostu i myślę, że na tą chwilę, gdyby tak porównać, nie wiem, powiedzmy ceny piwa, no to w Turcji tak 3 razy droższe jest piwo 10-11 lir, za jedno a tu jest piwo. za puszkę, a tu jest 2,5 chyba za puszkę No, albo no coś. właśnie, więc to jest ogromna różnica i już na tamten moment też ta różnica była taka duża. No, No tak. A blondynki co? co mam mówić tu? No nie wiem, no. Opowiadaj coś. Dobra. To na początku było fajnie, tak, ale później już trochę było nudne. Tak patrząc codziennie i wszędzie blondynki koło. Zatęskniłeś za ciemnymi. No Dlatego właśnie, sobie ciemną wziąłeś, tak? tak, właśnie. Specjalnie szukałem całą Polskę. No tak, tak. No bo u nas tak można liczyć tak palcem, tak mówicie, Mm. że większość ludzi mają ciemną skórę, ciemne włosy, ciemne oczy i tak dalej. A sporo Turczynek też farbuje sobie na jasno, czy tam ubierają też szkła kontaktowe jasne, chcą mieć No. takie jasne, nie? Ale faceci też tu są tak. No, Jak faceci mówię też. blondynki, to faceci też, nie tylko dziewczyny, to jak się mówi? Blondyni. Blondyni, no. No, to prawda. No. No ale też mieliście w związku z tym takie przygody, jak wychodziliście gdzieś na imprezę, że sporo dziewczyn Polek się wami interesowało z kolei, bo też wyglądacie inaczej niż Polacy. To tak, ale to czasem fajnie, nie fajnie, no. Nie wiem. Ciężko tłumaczyć. Czasem fajnie właśnie, czasem Denerwowało was no już? denerwujące trochę. No bo tak. też poza imprezami to pewnie ludzie po prostu na ulicę na was zwracali uwagę, co? No bo jak się chodzi na ulicę, czy do marketu, na zakupy, czy coś, wszyscy koło patrzą, stoją i patrzą po prostu. To jest trochę, nie wiem, nie fajnie czasem, nie miło. A jeżeli chodzi o takie rzeczy, no o pogodę na przykład, wiadomo, w Turcji, no dobra, pada też śnieg i tak dalej, ale no generalnie jest dosyć słonecznie. W Polsce co się wydarzyło? Wtedy była bardzo długa zima. My przylecieliśmy lutym i zima trwała chyba aż do maja, że nawet na koniec kwietnia padało śnieg. Tak pamiętam. I ileś tam dni, nie pamiętam dokładnie, nie widzieliśmy słońca. W ogóle nie świeciło się słońce. Cały czas No, cały czas chmury i ten. I jak się w końcu świeciło, to mówiliśmy do siebie, czy mamy wychodzić w ogóle na dwór, bo czasem spali nam, czy coś tam. No tak. No bo w Turcji nawet jak jest zima, że -10 powiedzmy, to czasem słońce widać. Nawet w grudniu, styczniu tak zimą. To fakt, że teraz w Polsce też się klimat zmienia, ale na tamten czas duża była ta różnica. Faktycznie często pochmurzone niebo i... A odczuwaliście to, jeżeli chodzi o nastrój? Miało to wpływ na to, jak się czujecie, ta pogoda? Tak, oczywiście. Naprawdę współczuję teraz Polaków, bo to zrobi ogromne wrażenie, tak znaczy depresja, tak można to nazwać. Człowiek się czuje, bo chcesz iść na dwór, na spacer pochmurno. Nie wiem, gdzieś do knajpy pochmurno. Albo, nie wiem, no coś robić, pogoda nie ma słońca, nie jest ciepło. To wtedy Nic się nie chce. nie, Dokładnie. to trochę tak średnio. A właśnie. No dobrze, no to był Twój pierwszy pobyt w Polsce. Później do Polski przyjeżdżałeś, wyjeżdżałeś, tak to trwało. Później postanowiliśmy wziąć ślub i w Polsce zamieszkać. Wtedy mieszkałeś w Polsce no, ładnych parę miesięcy, pół roku to było? Trochę więcej. Trochę więcej niż pół roku, prawie rok. Mhm. No i jak wtedy oceniałeś życie w Polsce w momencie, jak już to życie studenckie się skończyło i zaczęło się takie prawdziwe, dorosłe życie? Powiem tak, życie studenckie to oczywiście było tak wygodne i
mieliśmy finansowo tak z Erasmusa Mhm. pieniędzy, więc to wszystko grało tak ładnie. I też nie musieliśmy chodzić do pracy ani nic, to wtedy wszystko ładnie wygląda. I potem jak przyjechałem już na stałe, że tu szukałem pracy i wszystko, to było trochę nie do końca dobry czas. Szukałem pracy, wszędzie wysłałem CV, list motywacyjny i wszystko. Czasem nawet kilka razy do tej samej firmy i pani w końcu napisała, że ona dzwoni i że ja mam czekać, nie pchać tak. Bo tak bardzo chciałem pracować, gdziekolwiek znaleźć coś. Miałem tam rozmowę kwalifikacyjną kilka w Poznaniu czy gdzieś, ale się nie udało, bo to było takie właśnie trochę zły czas, że się działo trochę Mhm. na świecie i patrzyli na muzułmanie i ludzi tam z innego kraju czy obcokrajowcy trochę. No z takimi oczami nie bardzo. Mhm. Wtedy właśnie było ciężko bardzo i w Turcji jest takie coś, że facet musi pracować w domu, nawet jak kobieta nie pracuje, kobieta też może, ale facet jak zarabia, to jest wspólne pieniądze, wspólne kasa dla rodziny, dla wszystkich. Według islamu też tak jest. Jak kobieta zarabia, to jest jej kasa, jej pieniędzy. Więc Madzia pracowała tu, ale ja źle się czułem, że ja nie mogę. To było ciężki czas, no, Mhm. że, którym nie chcę za bardzo wspominać, bo Mhm. nie udało nam się niestety. Jakby się udało, to bym został tu dalej. Tu nie narzekam na nic, ale się nie udało, dlatego pojechaliśmy do Turcji tam próbować i tam się udało, układało nam życie. No dokładnie. I teraz jak już mamy życie ułożone w Turcji i udało Ci się dostać do tej pracy, do której chciałeś, już o tym mówiliśmy w jednym filmie, także sobie zobaczcie. No mówię, mamy taką sytuację już tam stabilną, jesteśmy przyzwyczajeni, dlatego też na pewno nie będziemy teraz próbować do Polski wracać, tym bardziej, że słyszymy, że sytuacja dla obcokrajowców wcale nie robi się lepsza, tylko w sumie coraz gorsza. Tutaj ciężko jest załatwić dokumenty, pozwolenia na pobyt, na pracę i tego typu rzeczy. Więc w Turcji na pewno na tę chwilę będziemy, a tutaj przyjeżdżamy do Polski na wszystkie wolne dni. Jesteśmy praktycznie co roku przez całe lato. Tak. No i właśnie teraz, jak już masz stabilną sytuację życiową, finansową, przyjeżdżasz do Polski od czasu do czasu, znasz bardzo dobrze język polski, rozumiesz wszystko, co ludzie mówią, tą kulturę i to wszystko, to co na tą chwilę myślisz o Polsce i o Polakach? Na początku najpierw powiem tak, że za bardzo mi się nie podobało tu. Jak pierwszy raz przyjechałem, że nawet pierwszy miesiąc i półtora miesiąca tak minęło i chciałem wrócić do domu tak szybko, ale nie mogłem. Potem jak się przyzwyczaiłem, tak język trochę umiem tam, pogadam sobie tam w mieście czy tam gdzieś, nie ma problemu i rozumiem co ludzie mówią. Wtedy jest inaczej. I kultura też teraz wiem wszystko o co chodzi, jak zachowywać i jak pogadać, gdzie iść, jak wszystko załatwić, to wtedy człowiek się czuje inaczej. Mógłbym mówić, że dostosowałem się tak do polskiej kultury, więc tu teraz nie czuję się obcy w ogóle. Teraz jak przylecieliśmy, teraz mówię w tej chwili, czuję się jakbym jechał do innego miasta w Turcji, tylko tak bardziej zielono. Więc tu jest jak u siebie teraz. Tak się czuję, jak u siebie. No dobrze, ale na pewno jest sporo stereotypów na temat Polaków i Polski w Turcji. Powiedz, jakie to są stereotypy i czy to jest prawda, czy to się zgadza. Pierwszy jakiś stereotyp? Co myślą Turcy o Polakach? Pierwszy stereotyp. Nie o Polakach, tak ogólnie mówimy zawsze. Tu ten rejon Rosja, Białoruś, czy Ukraina, czy Polska jest to takie tam ludzie. Słowianie. Słowianie, że dużo piją.
To prawda, piją. To prawda, piją. Ale się nie dziwię, bo tak tanio. Jakby w Turcji było tak tanio, że też by więcej Też by pili. pili. No na pewno. Nawet jak jest tak drogo, to piją. Tak, nawet jak jest drogo, tak piją, więc to jest normalne. Mhm. Mówią tak i to jest prawda, to stereotyp. A jeszcze w Turcji jest takie coś, że wszystko można zostawić tak. Chodzi mi o to, nie wiem, rower możesz zostawić bez Zakluczania? zakluczenia. No, Zamykania na kłódkę, jak no, to się tak. mówi. Samochód możesz zostawić, nawet czasem odpalonego zostawiają. Że cokolwiek na ulicach, jak się chodzi, chipsy są przed sklepami, różne rzeczy, lody, takie rzeczy, takie typu rzeczy, produkty. I nic się nie dzieje z tym. Ale tutaj, no Ludzie się boją zostawić. właśnie, to co ja obserwowałem, ludzie bardzo się boją cokolwiek zostawić. Wszystko musi być tak zabezpieczone i wszystko musi być schowane. Zamknięte na klucz 100 razy drzwi sprawdzić. od mieszkania, tak. Nie wiem, na przykład ktoś zaparkuje przy banku, idzie wypłacić kasę do bankomatu, ale wtedy nawet, że wszystko tak sprawdzi, aucie Nawet wszystko okna otwartego nie zostawi. i pójdzie dopiero, ale w Turcji zaparkuje, nawet klucz tam zostawi, idzie tylko wypłacić kasę i wróci. No to jak to nazwać, nie wiem, tu... No co, jest stereotyp, że Polacy są złodzieje, tak? No nazwijmy to wprost, ale no to też nie możemy powiedzieć, że Polacy latają po ulicy i wszystko kradną, no to też nie jest prawda. Pierwsze co, jak lądowałem w Berlinie, taksówką jechaliśmy na dworzec? Hofbahnhof, na dworzec, no. Wtedy taksówkarz po drodze gadaliśmy, bo był Turek. No. I opowiadał nam, bo on mieszka tam w Niemczech nie wiadomo ile lat, że wszystko wie, w Polsce też był ileś razy tam, bardzo dużo tam jeździł. I zawsze mówił nam, że mamy uważać, że numer nam zostawił nawet, kartce napisał jego numer, że jakby co mamy dzwonić, dać znać, bo trochę niedobrze traktują obcokrajowców w Polsce i kradną. Jak macie dużo pieniędzy, to schowajcie bardzo dobrze, tak mówił taksówkarz. Wtedy ja myślałem na głowie, bo nigdy w Polsce nie byłem. Tak pierwszy raz jadę taksówką na dworzec, potem do Polski. Myślę tak, kurde, gdzie my jedziemy wtedy? Że on tak A jeszcze potem tym pociągiem te lasy zobaczyliście? I potem te pociągi właśnie, i te lasy, i wsi, tak. Mówię, chyba nie bardzo tu. Zły wybór to był. Wybór. I potem akademik, też nie do końca. Mówię, czy można wrócić, rezygnować z tego Erasmusa i można wrócić do Turcji. No I tak, ale... naprawdę było na początku źle, potem teraz w ogóle bardzo lubię, tak kocham Polskę, to jest mój drugi dom, zawsze mówię. I w ogóle to teraz jak obserwuję nie jest prawda, ten stereotyp, tylko ludzie boją się po prostu. boją chyba. się i są tak przyzwyczajeni, że nie lubią coś zostawić, moim zdaniem. Tak. Ale nieprawda. Może gdyby ludzie zaczęli wprowadzać taką kulturę jak w Turcji, że się zostawia różne rzeczy, no to może wcale by tak nie było, no nie wiem. Trudno powiedzieć. No na pewno nie jest tak, że Polacy latają i po ulicy i kradną. Nie, no to nie. Nie chodzi nam o to, tak. Ale fakt, że wszystko jest zabezpieczone, nikt niczego nie zostawia bez opieki, nie? No. Co jeszcze? Jakieś jeszcze stereotypy? Jeszcze ludzi... Na przykład mieliśmy kilka kolegów, tak, chłopaki, że jak poznajesz i jak możesz się kumplować dalej, to są bardzo fajne, tak, że trzymają się mocno. Nawet była okazja, że na mecz jechali moi koledzy, że poznali tam Lech Poznań wtedy. Poznali tam fani, czy kibice. No, kibice. I potem minęło trochę czasu. U nas w mieście coś tam było, ktoś zaczepiał, coś powiedział po polsku, chcieli atakować do moich kolegów.
I pojawiły się właśnie kibice, tak, z Akurat tamtego. przypadkiem się I- spotkali? No i właśnie przyszli, co, jaki problem, jest jakiś problem i chodzi mi o to, tak mocno trzymają, jak się kumpluje tak Że- ładnie. Widzisz, nawet jako obcokrajowcy, jak poznaliście się z nimi, to potem chcieli was obronić, traktowali was też jako kolegów od razu, nie? No są może tacy ludzie, że są przeciwni tam religie, nie wiem, narody różne, czy tam różne, teraz się dzieje właśnie co w Białymstoku, takie rzeczy, ale Mhm. tacy ludzie są wszędzie. Więc my mówimy, zawsze się znajdzie zgnięte jabłko w koszu, tak, kilka, to więc Tak. No właśnie, nie bo przejmujemy też się. jest taki stereotyp, jak o tym mówisz, że Polacy są rasiści. No to są czy nie są? Nie są. Ogólnie jak myślę, nie. Są, no w internecie widzę różne rzeczy, ataki czy coś tam, inne rzeczy robią, ale ogólnie tak patrząc na cały kraj, to nie są. Co ty, tak kilka ludzi coś robi, co? Nie można tak generalizować. Mówić, że wszyscy Polacy. No, Turcy też są. tak, co? tak. Teraz u nas bardzo dużo Syryjczycy są właśnie. Są takie rzeczy mówią, że nie chcą Syryjczyków czy coś. I co? Teraz Turcy są rasistami. Mhm. Więc Nie można. no, ciebie nic takiego nie... No dobra, no tam zaczepiali was czasem, raz tam prawie jakaś bójka się wydarzyła, ale z drugiej strony też ja nie wiem, czy to faktycznie był jakiś atak na tle rasistowskim. Może po prostu oni chcieli kogokolwiek zaczepić i na was trafiło. No, byli pijani wtedy. No, może jakichś Polaków przechodzących też by zaczepiali, więc to trudno powiedzieć. I jeszcze inne stereotypy są, można mówić. Jest stereotyp, że Polacy marudzą bardzo, narzekają. I co, to prawda chyba? Jak możemy to zapomnieć? No, to prawda. Znacie, może chodzi o klimat i pogodę, że są trochę pesymistami, tak, jak to nazwać. Wszystko marudzą, że wszystko musi być idealnie, ale życie tak nie ma coś takiego. Nie może być wszystko idealnie. No a z drugiej strony Turcy żyją jakoś, też marudzą, ale nie aż tak. Tak, ja to obserwuję właśnie nawet w takich drobnych jakichś rozmowach między sąsiadami, między znajomymi na ulicy. Zapytasz w Polsce, a co u ciebie? A stara bida, a weź nic nie mów, a to, a takie choroby, a sucho, a nie pada, a za dużo pada, a to... Zawsze jest jakiś problem do omówienia, a w Turcji jak spotkasz tam znajomego na ulicy, a co u ciebie? A dobrze, super. Zawsze to jest ta różnica, że nawet jak faktycznie coś nie tak się dzieje u niego, to mówi, że jest wszystko dobrze. Albo pytasz tutaj ludzi, mówią, kurczę, jakoś mi nie idzie, wszystko tak pod górkę, że nic mi się nie uda, nic mi się nie ułoży. A w Turcji też takie problemy są, wiadomo. Ale mówią, jakoś będzie. Czas pokaże na przykład. Tak. Nie marudzą aż tyle, co Polaków. Tak. No i teraz jak o tym mówisz, to też mi przyszło do głowy o tym takim życiu socjalnym, społecznym, że w Turcji tak więcej z innymi się żyje. Nie izoluje się tak jak w Polsce, co? Tak, na przykład tutaj jak chodzimy wieczorami, spacery czy coś, bardzo mało ludzi. Ostatnio chodziliśmy nawet, że miasto wygląda jakby ghost town, że wymarłe. No właśnie, wymarłe. Opuszczone. Opuszczone miasto, jak Czarnobyl. Że nikt nie mieszka, tylko ty chodzisz tak na spacer. Tak się czujesz czasem. Tutaj albo gdziekolwiek, nie mówię tam dużych miastach, Warszawa, Poznań. Tak, my tu odwiedzamy moje miasto, chodzisz, to jest mała miejscowość. Nawet Pile też, mało ludzi, to też trochę większe miasto to jest, nie wiem ile tam. Większe niż chodzisz. Ale nie tak jak Poznań czy tam Warszawa, nie? Chodzi mi o to, że ludzie są aspołeczni. No trochę tak. Tak, że wolą siedzieć w domu, pić sobie piwko, czy kawę, czy coś, nie wiem. Albo idą do baru, siedzieć, pogadać.
A jeżeli wychodzą, to z pieskiem na spacer, czy pojeździć rowerem, nie? Tak, to w jedynie. Turcji to jest inaczej, że chodzą po prostu i idą też do knajp, czy tam na herbatę zazwyczaj, bo piwo jest drogie. A pieskiem i takie rzeczy za dużo miejsca nie ma w Turcji, tak jak w Polsce, że parki i takie ścieżki, chodzi mi o to, tak promenady nie ma, czy coś. Nie ma za bardzo. Na przykład w Burdur, moje miasto, tak porównujmy, że w mieście nie można zobaczyć ludzi, którzy robią sporty, biegają, czy na rolkach, na rowerach tam. Ale idziesz na stadion, pełno ludzi wieczorem, bo tam jest miejsca, mogą. Czyli też by chodzili ludzie, dużo wszystko by zrobili, tak jak i w Polsce, sporty i różne Gdyby rzeczy. było przystosowane Gdyby było miasto. właśnie stosowane, że u nas nie ma tak bardzo. No i tak jest, no, różnica trochę. Mi się wydaje, że Polacy po prostu czekają na weekend, żeby wyjść i coś porobić, a tak wolą sobie siedzieć w domu. A Turcy codziennie wyłażą i chodzą bez celu po mieście. No rozumiem też, że w tygodniu się pracuje i weekend ma wolne, no wtedy impreza czy coś, grilla czy coś tam. No fajnie, ale w Turcji też pracują ludzie. Tak, i czasem dużo więcej godzin niż w Polsce, No. nie ma tak normowanych godzin pracy, Tak, że tak. tam 8 godzin do domu. Dużo ludzi więcej pracuje No. godzin. Ale wychodzą. Tak, wychodzą, lubią wychodzić po prostu. Tutaj nie bardzo. No to Prawda. taka różnica i stereotyp, że Polacy są trochę pesymistami i Trochę zamknięci. zamknięci i zimny, tak powiedzmy. Ale moim zdaniem, jak się poznaje kogoś tak, że pogadać, to wcale nie jest zimny. Tak fajnie się gada. Myślę, że Polacy są trochę tacy, że jak ich nie zaczepisz i do nich nie zagadasz, to się nie odzywają za bardzo. Ale właśnie jak zagadasz, to normalnie rozmawiają, się uśmiechają, są bardzo przyjaźni. Tak. Myślę, że o to chodzi. Może się tak trochę wstydzą do kogoś zagadać. Albo nie chcą tak pierwszy krok zrobić. Jak ktoś przyjdzie, gada, to spoko, jak nie, to nie. Tak. No. Ale tak na ogół, gdyby na takie już szczegółowe różnice nie patrzeć, to uważasz, że Polacy są jacyś bardzo inni niż Turcy? Ogólnie tak jak patrzę, moim zdaniem to będzie śmieszne, bo ludzie będą komentować i myśleć, co on gada, że jest różnica na pewno, ale tak bardzo duża, wielka różnica nie ma. Albo to jest mój perspektyw tak na życie, że ja tak patrzę. Tu widzę jakiś Polak i tam w Turcji jakiś Turek, to samo. Trochę inaczej wyglądają, ale życie prowadzą podobne Tak. problemy się ma. No na przykład ktoś tu wstaje rano, idzie do pracy, ma problemy rodzinne, czy tam pracy ma ludzi. No w Turcji też ktoś wstaje rano, idzie do pracy i ma problemy rodzinne i w pracy też. Dokładnie. To samo jest. No moim zdaniem nie ma różnicy. Znaczy jest tak tylko wygląd i Jakieś tam drobne jakieś sprawy. tam drobne sprawy, ale ogólnie tak nie, wcale nie. Mm. Może ja tak patrzę na życie, ja tak podchodzę, dlatego tak myślę, że inni ludzie będą mieli inne tam opinie. To jest moja opinia, że nie ma różnicy. Myślę, że taką największą barierą jest zawsze język. Język. A jak już umiesz, potrafisz się dogadać i rozumiesz wszystko, co się dookoła mówi, to zmienia się właśnie ta perspektywa, o której ty mówisz. Że już zupełnie nie czujesz się obco i w żaden sposób nie patrzysz na tego człowieka jako na obcą osobę. Tak. Bo wszystko po prostu już wiesz, rozumiesz. To o to chyba chodzi też. No, No, tak. Nie, myślę, że wszystko powiedzieliśmy. No to jakbyś miał to wszystko teraz podsumować? Co? na początku było źle dla mnie, bo to jest inny kraj, inna kultura i obce ludzie, wiadomo, to jest normalnie. Gdziekolwiek na świecie nie jedziesz, to zawsze będzie tak. Na początku było źle, nie powiem. Źle, nie że ludzi czy tam Polska źle, tylko mi nie źle było, że nie mogłem się przyzwyczaić. Ale teraz
czuję się jak u siebie. No, tu czy tam, nieważne, teraz tu siedzę, naprawdę czuję się jak u nas. Może chodzi o to też, że język umiem, że mogę pogadać i ale nie ma różnicy dla mnie i ludzi na początku też miałem różne w głowie stereotypy i opinie różne, ale teraz człowiek musi przyjeżdżać i zobaczyć, tak jak u nas. Tutaj w Polsce mówią różne rzeczy, że Turcja, taki kraj, takie ludzie biją żony, traktują kobiety źle, mają 4, 5, 10 żony. No, Nieprawda. zapraszamy, niech przyjeżdżają i zobaczą, tak jak ja robiłem. Ja prędzej nie wiedziałem, gdzie jest Polska. Pytali mnie, jakie sąsiedzi macie, to mówiłem tylko Niemcy i tyle. Więc przyjeżdżałem, mieszkałem tu trochę, obserwowałem, teraz wszystko wiem. Mhm. Tak samo w Turcji, jak ktoś często jeździ, na pewno myśli jak ja. No są minusy w każdym kraju i plusy. Tu też są minusy teraz, ale u nas też nie jest super idealne, są minusy. Plusy też są, więc Tak, wszędzie to samo. no wszędzie tak samo Tam, jest. tam To zależy. gdzie ci się życie ułoży, tam jesteś po prostu. Nie? I to zależy, jak kto patrzy i podchodzi na życie i ten świat. Jakie ma opinie, jak myśli, czy jest tolerancyjny, czy jak. No o to też chodzi. Na koniec tak, ja bardzo lubię tu przyjeżdżać i lubię kraj i wszystko, ludzi w ogóle, bardzo. Że to jest mój dom naprawdę. Drugi dom, Turcja i Polska, tak? Że jakby była okazja, nawet tu bym siedział do końca życia, nawet bym tu umarł. Tak mogę mówić. Tak, tak. No, Także No. widzicie, taka opinia Turka na temat Polski, Polaków. Może coś Was zaskoczyło z tych wypowiedzi, może macie jeszcze jakieś inne opinie, przemyślenia, to dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki odcinek. Subskrybujcie mój kanał, bo co tydzień wrzucam nowe filmy, w ten sposób niczego nie przegapicie. Lajkujcie, udostępniajcie moje filmy, żeby dotarły do jak największej liczby osób. No i co? Do zobaczenia za tydzień. Görüşürüz. nara.